Pamiętam rozmowę mojej mamy. To mógł być 38 rok. Niemcy, taki kulturalny kraj, to było niewyobrażalne. Jak przyszli Niemcy, na ulicy Sienkiewicza odkryto w głębi podwórka taki magazyn, gdzie były ryby. Z Czeszkiem, moim bratem, starszym o wiele ode mnie, szliśmy tamtędy, patrzymy, że z tego magazynu ludzie wynoszą ryby. No jak wynoszą ryby, to przecież my byliśmy też zainteresowani. I z Czeszkiem weszliśmy po te ryby. A tu nagle przyjeżdża samochód i Niemcy już obstawiają, już idą do bramy. No i co? Bieda. Myślę, Boże, Boże, no szkoda mi rodziców, rozstrzelają mnie. Co zrobić? Takie piękne niebo mi się wydało, bo to było lato. I razem z tymi ludźmi czekam. No ale przyjechał jakiś tam oficer i powiedział, że katolików wypuszczać, a Żydów na rozstrzelanie. Ten teren, na którym leżał Półtus, został włączony do państwa niemieckiego. Pamiętam, jak wracając do domu, spotkaliśmy sąsiada, Żyda młodego, który szedł z żoną i czworgiem dzieci małych. Najstarszy miał 10 lat i pytał mojego ojca: sąsiedzi kochany, gdzie ja mam iść, co ja mam zrobić z tym maleństwem? Wyrzucili nas z domu i z miasta. 22 września Półtus był Judenfrei, wolny od Żydów. W Krakowie się pojawiają takie plakaty. Żydzi wszy tyfus planisty. Żyd twój największy wróg. I takie wszy tyfusowe. I nagle się okazuje, że są ludzie, którzy chodzą z opaskami na rękach, z gwiazdą Dawida. Potem się okazuje, że dostają zarządzenia, że mają się stawić do roboty, sprzątać planty, końskie kupy. Winter time, we had a lot of snow. We had a lot of bad winter. They wanted to travel. They wanted to make sure that the streets are clean. So they wind up all these Jewish people and brought them to work to break the snow and the ice, load up on the trucks, and they took it away to make the street clean. Now, you have to understand one thing. At that time, we had all kind of people. We had intelligent people, we had intellectual people, we had professors, we had painters. Everybody was mixed. So certain people weren't used to go and work hard work. Every day we had some dead people. Either they shot them or did something to them. To było na porządku dziennym u Niemców. Nagle są ludzie, którzy jeszcze mieszkają w swoich mieszkaniach. Chodzą po naszej ulicy nasi Żydzi, którym my mówimy na ulicy dzień dobry, bo myśmy byli tak wychowani, że dorosłym na ulicy sąsiadom nawet nie wiedziałeś, kto jest, ale mówi się dzień dobry. I my mówimy dzień dobry i pan Lindenbaum, który był bankierem, mówi dzień dobry. Rany boskie. Nagle jest jakaś kategoria ludzi. Poszedłem do szkoły
I po miesiącu jako Żyd wyrzucili mnie ze szkoły. To było jedyne, co ja, że tak powiem, miałem w szkole, byłem w szkole podczas wojny. Moi rodzice nie byli pobożni, nie mieli z żydowskim nic do czynienia. Tylko Hitler powiedział, że jesteśmy Żydzi, to my się musieli przyznać, że tak. To nie, że się ukrywali, ale nie mieliśmy tego religijnego podejścia do tego. Każdy Żyd musiał zdjąć czapkę przed Niemcem. Żydzi musieli chodzić rynsztokami, nie wolno im było chodzić chodnikami, nie wolno im chodzić środkiem ulicy. Przechodziłem przez Plac Nowy, który był centrum handlowym żydowskim i oglądałem te miejsca, gdzie Żydzi i mieszkali, i świętowali, i handlowali, no przede wszystkim handlowali. Było to też nie dla mnie tylko ciekawe. Przyjeżdżali tam Niemcy, którzy też oglądali Żydów, oglądali ich trochę jak w zoologu. Nie wszyscy Niemcy się zachowywali powściągliwie, bo niektórzy tylko żartobliwie fotografowali się z tymi Żydami. Ale żołnierze niższego szczebla popisywali się możliwością znęcania się nad Żydami. Na przykład kazali im całować się w stopy, kazali im czyścić brodami buty, a nawet lizać buty. Kazali im wykonywać różne upokarzające czynności, zaśmiewając się do łez, że ci Żydzi są tacy potulni. Brnie sobie taki już starszy Żyd, ale nie staruszek, no ale taki już szpakowaty, schylony, biedny, głodny. Oni byli głodni bez przerwy. I naprzeciw wszedł ten SS-man. Jak ten Żyd go tutaj mijał, to on go walnął z całej siły, czy pięścią w rękawiczce, czy otwartą dłonią w twarz i ten biedny Żyd się przewrócił. Ja byłem dosłownie parę kroków za. Stanąłem przy ścianie i patrzę. Ten Niemiec do niego szwargocze, że ma wstać, wyjść z powrotem, myć auf, on kom. No to Żyd się cofnął tak parę kroków, znowu idzie, znowu zdejmuje czapkę, znowu się kłania, a Niemiec go znowu, przepraszam, w mordę. No biedny Żyd się, oczywiście w tej brei, nie chodnikiem. Niemiec stoi na chodniku wysoko, prawda, posprzątane, a tu jest breja pośniegowa, takie błoto zmieszane z końskimi gównami. To konie i dorożki, to pierwszy prawo razem, prawda. I on znowu biedny wpada w to. Ponownie wstaje, jak tam może wstać. Ab, aufstehen, los, tam, Mitte ab, auf, kam. To, no ten Żyd idzie, już nie wie, co z sobą zrobić. Już nieomal na czworakach idzie, prawda, kłania się z tą czapką i znowu dostaje mordę. O to chodziło. Chodziło o to, potem on przestał ćwiczyć, ten Żyd nie mógł wstać, siedział tam w tej brei, lała się mu krew z nosa, zabarwiła się ta breja na czerwono, czapka mu gdzieś tam w tej brei zginęła, a on do niego po niemiecku szwargotał, że należy czapkę zdjąć 3 kroki przed i 3 kroki za. Verstehst du? Pewnego marcowego dnia roku 1941 straszliwie ktoś walił w drzwi. Otworzyliśmy, byli to policjanci granatowi i jeden niemiecki oficer. Kazali nam przedstawić dokumenty. Bardzo długo je studiowali. I kiedy okazało się dla nich ponad wszelką wątpliwość, że nie jesteśmy Żydami w tym żydowskim domu, opieczętowali nasze mieszkanie, zabronili nam podchodzić do okien i kazali zostać w mieszkaniu i czekać. Nie wiedzieliśmy, na co czekamy i nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast usłyszeliśmy straszliwe krzyki, łomoty, a nawet strzały na zewnątrz.
coś się działo w naszym budynku, coś się działo na tej ulicy. Po jakichś mniej więcej 2 godzinach, kiedy się to uspokoiło, przyszedł nasz dozorca i powiedział, że wszystkich Żydów z naszej ulicy usunięto. Ale nie tylko z naszej ulicy, usunięto ich z całego Krakowa. Nie pada słowo getto nigdzie. To jest żydowska dzielnica sanitarna po to, że Żydzi są rozsadnikiem chorób zakaźnych. Jest Judenrat, czyli zarządza gettem Rada Żydowska. Oni są mianowani, mają jakieś przywileje, mają coś i Żydzi sami pilnują się, mają policję, mają tych Odeman, to znaczy Odemanów, mają własny Judenrat, mają własne instytucje, własny szpital i tak dalej, i tak dalej. Wszystko pozory są zachowane. Kiedy wyszliśmy na ulicę, przedstawiała niesamowity obraz, ponieważ ulica zrobiła się kompletnie biała. Ci wypędzani Żydzi brali głównie z sobą pościel, jakieś różne rzeczy, które oczywiście tracili. Potem dochodzili do wniosku, że ta pościel nie ma sensu i porzucali to. Nikt nie dawał wiary, że będzie to już na zawsze. Wszyscy myśleli, że to jest jakieś nieporozumienie, że to jest coś chwilowego, że przynajmniej niektórzy wrócą. Jak się zaczęły prawdziwe represje, szczególnie wobec Żydów, których zamknięto w getcie, to jeszcze zapamiętałem taki epizod. W czasie sowieckiej okupacji pewnego dnia pojawił się młody człowiek z polecenia kogoś tam, że dowiedział się, że to jest wolna kawalerka w naszym domu. Był niewątpliwie Żydem, bo to było widać. Pochodził z Drohobycza i musiał być bardzo bogaty, ponieważ zajechał wspaniałym włoskim kabrioletem. Po jakimś czasie zaczęła go odwiedzać też bardzo piękna dziewczyna. Wyglądała wręcz bajkowo, no. Taka piękność żydowska. Pewnego dnia podjechał wielki wóz meblowy i 2 osiłków wyniosło gigantyczny obraz w złotych ramach, ale taki formatu muzealnego wręcz. Ten obraz przedstawia jakąś taką scenę ze starożytności, kobiety u źródła. W centralnym punkcie obrazu jest dziewczyna, która już niesie dzban na głowie. Ten dzban z wodą, czy już zaczerpnęła wody. I ona jest bardzo podobna do tej jego dziewczyny. I mówi, podobna, prawda? Mogę nawet mówić, że to ona pozowała do tego obrazu, ale nie mówię tego. Bo tak nie było, tylko jak zobaczyłem ją tutaj na tym obrazie, to musiałem to kupić. Następuje okupacja niemiecka. On gdzieś znika, ona też. Zostawiają wszystko i nie ma ich. Nie było go wiele miesięcy i gdzieś tam w środku tej nocy okupacyjnej ja byłem z siostrą sam. Ktoś cicho zapukał, ja wyjrzałem, zobaczyłem, że to on. Więc otworzyłem. On był w strasznym stanie, zabiedzony, w jakimś zniszczonym płaszczu z opaską, czymś na głowie. I mówi do mnie, czy możesz mi dać klucze do mojego domu? Ja mu oczywiście tam gdzieś dałem mu te klucze. Jak wróciła mama, to opowiadam, co się stało. I mówi, tak, no to trzeba coś mu tam zanieść do jedzenia.
Tam przygotowała jakieś kanapki, jakąś gorącą herbatę i mówię, chodź ze mną. I poszliśmy tym razem, otwarte drzwi, wchodzimy, jego nie ma. Co mnie poruszyło ogromnie, zresztą tak samo moją mamę, ten obraz, bo tam już może kilkanaście miesięcy nikt nie zaglądał, nie sprzątał, to była warstwy kurzu. A tylko na tym obrazie, ta twarz była jakby ktoś ten kurz zmazał. Cały obraz przymglony tym kurzem, a tam twarz wyciągnięta. Tak jakby on przyszedł po to, żeby zobaczyć ją na tym obrazie, czy jak gdyby można było domniemywać, że ona nie żyje już. Moja mama miała sąsiadkę przez ścianę, panią Zisholdową. On był dobry Żydzi. Ona była w tym getcie i mama zorganizowała dla niej przepustkę, że ona przychodzi do pracy. I ona przyszła z taką straszną wiadomością. Gmina żydowska dostała prikaz, że mają wyznaczyć 10 Żydów do powieszenia. I nie wiadomo dlaczego, co i jak. Potem leciły plotki, że niemieccy żandarmi nakryli Żydów, jak gdzieś tam zażynali jakieś ciele rytualnie. Oni uciekli, a rytualny ugodził karą śmierci. Zawołali z gminy żydowskiej szefów gminy i powiedzieli, ma być 10 wystawionych na szubienicy. I odbyło się jakieś tam losowanie. I powieszono 10 Żydów. Ja byłem świadkiem tej egzekucji. Mama mi nie kazała iść, ale gdzie tam? Wyrwałem się z domu. Jeden z tych nieszczęśników, starszy już Żyd, był sparaliżowany na wózku. I on zamienił się, pewnie na mową rodziny, no ale zamienił się swoim zięciem. To znaczy inwalida wszedł na miejsce zięcia i został powieszony zamiast zięcia. I Niemcy się na to zgodzili. Ma być 10. No ich to nie obchodzi, czy jest inwalida, czy nie inwalida. Na ulicy Sienkiewicza zrobiono taki podkop. I my we czwórkę przez ten podkop dostaliśmy się do getta. Muszę powiedzieć, że te ulice, które widziałem w dzieciństwie, zupełnie inaczej wyglądały. Tam nawet ptaszki inaczej śpiewały. Zatłoczone, bo to tyle ludzi zgromadziło się na stosunkowo wąskiej przestrzeni. Ja mówię, no to idziemy do mego przyjaciela Abramka. Poszliśmy tu na ulicę Jorowiecką, do mego przyjaciela, krzyczy Abramek, Abramek. Wyszła sąsiadka, która mnie znała, mówi, Żorżyk, Abramka już nie ma. Wywieźli do Próżan z całą rodziną i tam ich rozstrzelali. Jak Niemcy, żandarmi przyjeżdżali do Komarowa, to najpierw musieli zastrzelić kilku Żydów, dopiero szli do restauracji na ogień. Po prostu przyjeżdżali i strzelaninę sobie na Żydach robili. Cierpieliśmy na głód książki. Wzięliśmy nasze marki, fenigi, żeby kupić książki. Taki był głód książek. Nawet ryzykowaliśmy życiem, bo za wchodzenie do getta kara śmierci. Jak te sieroty chodzimy i szukamy tych dzieci, żeby z nimi nawiązać kontakt. No ale znaleźliśmy. Przynieśli nam piękne książki, bracia Grimm i innych. My mówimy, no to my mamy pieniądze. Nam pieniędzy nie potrzeba. Przynieście jedzenie. Nie byłam głodna, ale to nie było to, do czego byłam przyzwyczajona.
przy jakimś obiedzie czy kolacji była brukiew. Ja nigdy w życiu brukwi nie jadłam. I jak zobaczyłam to powiedziałam, ja tego nie będę jadła, to jest dla świni. I jedyny raz w moim życiu, kiedy dostałam klapsę od mojej babci, to było wtedy. Tego nie rozumiałam wtedy, że ci ludzie naprawdę umierają z głodu. Ludzie się starali żyć jak mogli. Na przykład mój ojciec miał chodzić do pracy na zewnątrz getta i wracał, oczywiście. To tak jak pamiętam, to jak była niedziela albo coś takiego, to on grał na skrzypcach. Także ludzie się starali żyć normalnie, mimo tych warunków, co było. Było bardzo ciekawe podejście ludzi w getcie, Żydów. Jedni wiedzieli, że zabijają i nie wiedzą dokładnie, jak to jest, ale wiedzą, że muszą zabijać, bo nigdy nikt nie wrócił i tak dalej. Inni mówili, że to jest, jak to można mówić o Niemcach, którzy są taki kulturalny naród, coś takiego, żeby zabijali ludzi, to nie jest, nie mogli tego przyjąć. Moi rodzice na szczęście uwierzyli, że to jest koniec, jak się złapie, także uważali, że jak można, to człowiek musi się starać przedostać z tego. Ja zostałem trochę inteligentny, zacząłem krzyczeć, co się tu dzieje. I szukałem rozmaitych ludzi. To w getcie był szynk. Ludzie przychodzili, którzy mieli pieniądze, chcieli się bawić, wiedzieli, kto wie, co będzie. I mieliśmy 2 detektywów, Żydzi, co pracowali na Niemców. Jak się dowiedziałem, co oni są. To ja raz jako chłopak jednego zabrałem, mówię, powiedz mi, co będzie. To mówi, ja ci coś powiem. Staraj się wyjść z tego getta, bo coś się stanie. Ja to uciekłem. Jak uciekłem, to była szkoła. Niemcy wzięli tę szkołę, zrobili z nich a warehouse. They made our warehouse from it. And I don't know where to go. So I got into this warehouse, and I stayed there. I saw a few Jewish people working there. So I make believe that I work too. And I started to work there. What we were doing, as the Jews are being sent out from the ghetto, they were liquidating the furniture, the belongings, clothing and everything. And tam się wszystko sortowało. Niemcy dzielnicę po dzielnicy zamykali i czystkę robili. I to się nazywało akcja. Na parafii była założona szopa tak zwana w sali parafialnej, gdzie jakoby mieli szyć coś dla Niemców. Były maszyny do szycia i tak dalej. I w końcu lipca adwokat, który mieszkał właśnie w tych domkach parafialnych, powiedział mamie, że następnego dnia będzie akcja właśnie w tym okolicy kościoła. I że on zabiera swoją żonę na policję. I jeżeli mama chce, to on weźmie mamę i mnie. On był Żydem i on był w policji żydowskiej. Dlatego on wiedział, jakie są plany. Nocowaliśmy tam na parafii i pamiętam, że następnego dnia, jak jechałyśmy rykszą, bo to był transport, w getcie były ryksze, na policję, to już szedł oddział niemiecki w kierunku kościoła.
Tego wieczoru wróciliśmy na parafię i tego też nie można zapomnieć. Sala parafialna żyła, ale nie było ludzi. Była na pół igła nawleczona. Kawałek materiału z nożyczkami. W kuchni był garnek, obok leżały kartofle i leżał kartofel z nożem w tym kartoflu. Ale nie było też żywej duszy. I nagle klapa w podłodze się uniosła i co dla mnie wtedy była staruszka, ale to prawdopodobnie była dużo młodsza niż ja dzisiaj jestem. Pani i szeptem mówi, poszli. I ta pani wybuchła płaczem. Mówi, zabrali moją córkę, zabrali mego wnuka. I taki był krzyk i wrzask, że ja się zlękłam. I ona jedyna się schowała w tej piwnicy. No i dalej płakała, co się ze mną teraz stanie, po co ja żyję. Urodziłam się w getcie w Zakliczynie. Mój dziadek nazywał się Mojżesz Rygelhaupt. Miał stadninę koni i dwór w Wojakowej i był dobrym pracodawcą. Jak była znana data likwidacji getta, to mój ojciec, no i dziadziu i rodzina powiadomili tych chłopów i oni zobowiązali się przyjechać po nas wszystkich. To getto było chyba tak na prędce zrobione. Otoczone było deskami. Mój ojciec jak przechodził w tym getcie, to za każdym razem odkopywał tą jedną deskę. I w sumie odkopał 4 te deski, że one na dole już były ruchome. Getto miało być likwidowane o 3:00 nad ranem. Niestety brakowało do transportu do Bełżca, do wagonów i zaczęli likwidować getto o 11:00 wieczorem. Przez te 4 odbite deski ojciec wypchnął moją mamę, no mnie jako niemowlę, ojca mamy, brata mamy, bratową, właśnie mamę tej kuzynki. I oni nas wzięli na te furmanki i odjechali. I mieli przyjechać jeszcze raz po resztę rodziny. I przyjechali faktycznie, ale już getto było otoczone przez Niemców. Mój ojciec płakał, rozłożył ręce, że już się nie da. I wtedy zginął mój ojciec, siostra mamy, szwagier, dziewczynka w moim wieku też Ania, brat mamy i jeszcze 2 kuzynów. All of a sudden there's a wysiedlenie nowe. Ja się patrzę, ludzie idą i moja matka ze siostrą idzie. Now I'm staying on the sidewalk. I want to run in to do something, to grab maybe them. Jeden niemiecki detektyw mnie zatrzymał, złapał mnie. To mi mówi, ja wiem, że tu pracujesz, bo mnie widział nosić meble. Albo idziesz z nimi, albo idziesz tutaj. To nie wiedziałem, co zrobić. To powiedziałem, ja będę tutaj. I weszłem do szkoły i się uratowałem. Kazano Żydów, którzy umierali w getcie, chować na ulicy Żabiej, na tym cmentarzu. I była tam taka jedna scena, którą sąsiedzi w domku, niedaleko tego cmentarza, przez okno widzieli, że Żydów przywieźli kupę Żydów, była wykopana
wykopany duży grób i Żydówka porodziła nad grobem. I mówi, mein Kinder, ile ona, tylko ileś tych minut. Mówi, kopnęli tego noworodka, tą Żydówkę zastrzelili, wrzucili żywcem. Okropne sceny, dantejskie. Zgrupowano wszystkich Żydów, przewożono ich właśnie na ten narożnik rynku przy kościele, gdzie teraz jest plebania. Tam zrobiono taki obóz. Proszę sobie wyobrazić, że przywieziono tych ludzi pierwszego dnia. Tam nie było nawet krzaka, żeby się wysikać. A przywieziono wszystkich Żydów w Wielunia, których było około 5000. No i wywożono tych Żydów do Łodzi, następnych przywożono. Byłem świadkiem właśnie, jak przywieziono raz taki samochód ciężarowy na Holzgas, a na pace byli upchnięci Żydzi. W szoferce siedział kierowca i jakiś tam pilnujący. Jak dojeżdżali, to oni wyskakiwali z tych szoferek. Jeden wskakiwał na koło z jednej strony, tej paki, znaczy z tyłu jest to koło, na tylną oś, drugi tu. I tak strasznie tłukli tych ludzi na tej pace, żeby oni schodzili. Starsi ludzie, kobiety, dzieci, bruk był, spadały na kolana, rwały pończochy, płacz, krzyk. Mieli takie bykowce, to ten dźwięk słyszę po dziś dzień, taki głuchy dźwięk, taki bum, 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 po plechach walili tych ludzi. Getto na ulicy Jarowieckiej kończyło się takim płotem. Patrzę, jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Płot runął na bok, kolumna Żydów idzie. Było ogłoszenie, że oni mają gdzieś tam ich przenieść, gdzie indziej, co mają zabrać. I szli z tymi tłumakami. Z tych Żydów tworzyli transporty do Treblinki. 3 dni trzymali. Nie dawano im pić. Ale na pierwszy dzień chyba pozwolono i mój wujek takim beczkowozem, takim podłużnym, wjechał w ten tłum Żydów i kazali jemu sprzedawać kubek wody za 50 pfenigów. Ludzie, którzy szli na śmierć, płacili po 50 pfenigów. Wujek, jak potem nam to opowiadał, to łzy mu z oczu płynęły. Widział tam znajomych Żydów, żegnał się z nimi. Coś okropnego. Mama przychodzi i mówi, Niemcy stoją na wzgórzu, na skarpie, kopią jakieś rowy. Ojciec mówi, no, może higieniczne czy coś takiego, bo zwalili na jedną stronę ludzi. I ojciec przychodzi i mówi, już ich nie widać, tylko widać, że ziemię wyrzucają. To głębokie rowy. I po jakimś czasie krzyk, wrzawa, pędzą ludzi i rozstrzeliwają. Albo wpychają ludzi. Szczególnie jedna z Żydówek, która leciała i miała taką chustę widocznie. I rozpostarła i tak leciała w powietrzu
do tego rowu, to nie mogę patrzeć na lotnię, bo mi zawsze przypomina tą Żydówkę lecącą jak na lotni. Najgorsze jak dzieci. Ten pisk dzieci to do tej pory słyszę. I tymi kolbami wpychane te dzieci do tych rowów. Mama do ojca mówi, nie pozwól dzieciom oglądać, bo od nas z okna to było widać. A ojciec mówi, niech zobaczą, może przeżyją, może będą świadkami.